jest teraz opaska. Raz się Baba Jaga patrzy. Witam na kanale Ból 96. W kolejnym odcinku z garażu przedstawię stałych moich aktorów. Adam, czy też Maczeta. Witam. Adi. Siema. I Kary. Hej. Jak również gości, i to jest najważniejsze dzisiaj. Marcin. Cześć Marcin. Magda. Kamil. Cześć. I Łukasz tutaj. Myślałem, że coś jesz. Cześć. Też jem A ty się gumę, bawisz ale po muszę prostu w wyrzucić zabawki. Gumę, a tu upadło na palce. Tak, słuchajcie, każdy z nas ma ten problem, a mianowicie raz, że nam się nie chce i mamy tutaj człowieka, który nam w tym wszystkim pomoże. Nie chce nam się zimą nic robić tak naprawdę. Nie chce nam się trenować, nie chce nam się chodzić na siłownię, nie chce nam się nic. Jak już coś robimy to nieodpowiednio. Jemy kiełbasy, różne takie rzeczy. I też mamy człowieka, który nam w tym wszystkim pomoże. Jakąś kiełbaskę można, tylko trzeba wiedzieć jaką. Tak jest. Jak również pomoże nam w tym wszystkim Kamil, co powinniśmy zimą robić. I te wszystkie trzy osoby, bo Magda to nam pokaże, jak niektóre z ćwiczeń wykonywać, spróbują wam opowiedzieć, tak? Spróbują nam opowiedzieć, co powinniśmy i pokazać, co powinniśmy robić zimą. Ten film będzie, słuchajcie, trochę długi, także uprzedzam, natomiast warto jest zaczekać do końca, bo każda wypowiedź z tych osób, które tutaj przedstawiłem, moim zdaniem jest bardzo, ale to bardzo cenna. Zaczniemy od suplementacji, odżywiania, a fachowcem w tej dziedzinie właśnie jest zaproszony przez nas tutaj Marcin, któremu bardzo dziękuję, w ogóle wszystkim dziękuję, że przyjechaliście. Marcin, dlaczego to jest takie ważne? Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że dobrze dokarmiony organizm, prawda, to tak praktycznie w sporcie jest 80% sukcesu. Jeżeli źle go dokarmimy, wsiądziemy na przykład na motor albo jakąkolwiek inną aktywność ruchową, no to na przykład nie będziemy mieć siły jeździć, prawda, nie będziemy się to odpowiednio regenerować, będziemy mieć dłużej zakwasy, łatwiej będziemy łapać kontuzje. Także żywienie tutaj na odpowiednim poziomie i do tego suplementacja, jeżeli takowe nie jest odpowiednio dobrane, jest kluczem, myślę, że... Można to tak słuchaj, obrazowo przełożyć na to, co my robimy. Czyli jeśli słabe paliwo naleje do tego zbiornika, to ten motocykl nie pojedzie. No z tego, co ja widzę w polskim enduro, motocrossie i tak dalej, zazwyczaj zawodnik czy tam amator wyruszający, nie wiem, w sobotę na podbój lasu czy tam toru, wstaje rano, jakieś tam śniadanko, zazwyczaj jest to popularny baton, jakiś tam może Mars, do tego troszkę napoju słodzonego, typu cola, no idzie na motor, jeździ cały dzień, i tak naprawdę po 3-4 godzinach już nie ma siły jeździć. No dlaczego? No dlatego, że nie dostarczy odpowiedniego paliwa. Mówię takim po prostu prostym językiem, aby wiele osób to zrozumiało. Nie dostarczył odpowiedniej ilości węglowodanów, białka i tłuszczu, które przełożą się po prostu na odpowiednią jazdę. Dobrze dokarmiony organizm, czyli około 3-4 odpowiednio zbilansowanych takich posiłków w ciągu dnia, daje taki efekt, że zawodnik, a też amator mogą jeździć po prostu cały dzień. No dobrze, no to już wiemy, że powinniśmy się dobrze odżywiać, ale teraz wiesz, naturalnym powstaje pytanie, ale jak? Nie? Jak do tego podejść? Co zrobić, wiesz? No, najistotniejszą tutaj rzeczą jest wybór produktów najmniej przetworzonych, prawda? Najmniej przetworzonych, czyli takich w skrócie mówiąc, które nie są pakowane przede wszystkim w plastikowe opakowania, folie i tak dalej. No przykładem tutaj na przykład śniadania to może być jajecznica, do tego odpowiednia kiełbaska, na przykład myśliwska, albo troszkę boczku, oczywiście nie za często takie śniadania również. No i odpowiednio na przykład tutaj pieczywo, na przykład żytnie na zakwasie, do tego odpowiednia ilość wody, no i mamy posiłek gotowy, prawda? Tak. Ja Marcina znam, można powiedzieć, od kilku miesięcy i powiem wam, jak to wyglądało z mojej perspektywy, to znaczy jak wyglądała nasza, ta króciutka współpraca, bo ze względu na tą odległość, wiesz, Kraków i tu, gdzie jesteśmy teraz, nie bardzo miałem czasu, ale pierwsze, co wiesz, co Marcin mi powiedział, najpierw badania musimy zrobić. Ja mówię, jakie badania, nie? Jakie badania? Badania przede wszystkim podstawowe, prawda? My, akurat Polacy, mamy tendencję do tego, że nie do końca dbamy wszyscy o swoje zdrowie, więc powinniśmy
najpierw sprawdzić stan swojego organizmu, jak on funkcjonuje, poprzez zrobienie odpowiednich badań, prawda? No jak wiemy, krew jest takim podstawowym płynem w naszym ciele, więc musimy sobie zbadać przede wszystkim morfologię, musimy zbadać odpowiednio wątrobę, profil lipidowy i na tej podstawie już jesteśmy w stanie stwierdzić, jak pracuje nasz organizm. Czyli mamy jakby zdiagnozowanego pacjenta, Dokładnie tak. później dobieramy do tego odpowiednio dietę, ale też jeszcze suplementacja jest. Prawda? Jeżeli mamy odpowiednio zdiagnozowanego pacjenta, no to na tej podstawie właśnie układamy żywienie pod wyniki badań oraz suplementację, jeżeli taka jest potrzebna. No. Ale czekaj, wiesz, znowu głupie pytania będą, ale suplementację co? 2 kilo białka mam jeść, jakieś tam serwatki, nie wiem. Nie. To też nie do końca ten sport, prawda? To nie kulturystyka czy jakieś tam sporty siłowe. Tutaj przede wszystkim żywienie musi być tak dostosowane, żeby jeżdżący mógł je zabrać spokojnie ze sobą w teren, prawda? Więc nie żądamy tutaj wzięcia ze sobą kilograma kurczaka do lasu, prawda? Tylko na przykład odpowiedniej ilości białka w postaci właśnie na przykład odżywki białkowej, troszkę na przykład białka roślinnego, troszkę mięska. No i w ten sposób jesteśmy w stanie, jakby to powiedzieć, zagospodarować sobie cały dzień. No dobrze, Marcin, oglądam ten film, oglądam Twoją wypowiedź. Stwierdziłem, że to muszę robić, no ale jak to robić? Gdzie mam się udać? O kogo zapytać? Oprócz Ciebie, oczywiście kontakt do Ciebie to wiesz, pod filmem będzie, nie? Ale no nie wszyscy z Polski, albo przynajmniej nie wszystkie te osoby, które to oglądają, uderzą do Ciebie, nie? Oprócz mnie trzeba patrzeć przede wszystkim na osoby, które siedzą długo w sporcie, bo mamy teraz wypust na rynek polski dietetyków, trenerów, myślę, że tak samo... Ja Ci tak przerwę. Ostatnio oglądałem w telewizji, że wiesz, że można zostać... Wiecie, że można zostać instruktorem narciarstwa internetowo? Tak, nie? Korespondencyjnie. Tak, nie widzisz stoku, nie widzisz nart i kończysz kurs, jesteś instruktorem, nie? No ale tu wracając. Największy problem. Płacimy 80 zł i już jesteśmy kimś tam, prawda? Więc tak. Jakby to powiedzieć, jeżeli szukamy osoby, to musimy znaleźć taką osobę, która na pewno interesuje się sportem, prawda? Więc przeglądając sobie obecnie popularnego tam Instagrama czy Facebooka, przede wszystkim musimy patrzeć, z kim ten trener lub dietetyk współpracuje, zrobić wywiad ewentualnie z tą osobą i wtedy stwierdzić, tak, to jest gość dla mnie, prawda? Żeby nie zrobić krzywdy, bo nieodpowiednio dobrana na przykład suplementacja, czy jak tutaj chłopaki też pewnie będą mówić trening, no może narobić wiele krzywdy. No dobrze. Dla mnie nie jest motywacją ani jakimś tam tym ideałem dla mnie osoba, która nie wygląda. Czyli czasami widuje się gdzieś na siłowniach otyłych trenerów albo trenerki, tak? To nie jest dla mnie autorytet w tym momencie. No tak, no oczywiście. Jeżeli o siebie nie zadba, no to jak ma zadbać o Ciebie? Nie? No dokładnie. Dobrze, Marcin, czy ja jeszcze jakiegoś, wiesz, ważnego, istotnego pytania nie zadałem, na którego Ty nie udzieliłeś odpowiedzi, albo wiesz? Wiele takich rzeczy, o które nie zapytałeś, ale mogę powiedzieć w skrócie mniej więcej między 5 a 10 punktów takich podstaw, które ja uważam, że w każdym sporcie, w każdym powinny zostać zachowane. Nie? Czyli? Jako pierwsze daje tutaj ograniczenie produktów wysoko przetworzonych. Chipsy, batony, paluszki, alkohol i tak dalej. Na bok. Drugim punktem jest nie picie wody przez zawodników, czyli brak nawodnienia. No ja mam z tym problem. Tak, Marcin mi tu ja cały też, czas... dokładnie. Marcin, ale to wiesz, bo on mówi, idziesz spać, 1,5 litra wody powinno być przy łóżku twoim. Ja mówię, ty, no ale przecież śpiąc przecież nie piję, no to ja mam się budzić i te... Mówi, ale czasami ci się zdarzy, wiesz, siku do toalety, bo masz wolną sobotę i jeszcze 2 godziny do wyra, nie? Znaczy najlepiej tutaj będzie tak, żeby na przykład tak, jedna buteleczka w samochodzie, jedna w sypialni, druga na przykład w kuchni. No i w ciągu dnia te 2,5 do 3 litrów, tak na przykład określając twoją wagę ciała, tak. Spokojnie powinieneś wypić, żeby to nawodnienie było. Jeżeli mamy takie 2-3 dni, kiedy tej wody nie pijemy, a później idziesz na motor, musisz mieć świadomość tego, że twój organizm nie będzie do końca nawodniony i twoja wydolność w ciągu dnia na pewno spadnie, prawda? To jest taki drugi punkt. Teraz jeżeli chodzi o punkt numer 3, to przede wszystkim zadbanie o naszą regenerację, czyli odpowiednia ilość snu. Odpowiednia ilość snu, czyli między 6 a 8 godzin, każdy z zawodników, czy też amatorów, którzy chcą... Mają aspiracje, tak. Powinni spać, prawda? Bo wszelkiego typu kontuzje, brak chęci później do jazdy, brak motywacji objawia się z tym, że po prostu nie jesteśmy niewyspani i nam się po prostu nie chce.
Taka ciekawostka, no to według badań niektórych potwierdzonych naukowo ilość snu przekraczająca 8 godzin potrafi podnieść poziom naturalnego testosteronu aż 18%, prawda? Więc jeżeli chodzi o regenerację, jest to bardzo, bardzo dużo. Tak. To jesteśmy chyba w trzecim punkcie, tak? Jesteśmy w trzecim punkcie. Czwarty? Tak, czwarty punkt, no to przede wszystkim tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, że my, Polacy, mając dostęp do takiej ilości pół i warzyw, jemy tylko 2, pomidora i ogórka, prawda? I kapuchę czasami. I kapustę czasami, tak. A sięgamy po suplementy, a suplementy od literki A po literkę Z niepotrzebnie nie wykorzystujemy tego potencjału, który drzemie po prostu w warzywach, aby uzupełnić makro i mikroskładniki po prostu z warzyw, prawda? Jest to bardzo, bardzo istotne. No i punkt tutaj 5, tak? Tak, no. No wszyscy spożywamy niestety tego jedzenia za dużo, albo spożywamy je za dużo w jednej jednostce czasu, czyli nie jemy nic przez cały dzień, no i na kolację ładujemy po prostu ile wlezie, prawda? Witam w klubie. No To i mój zgubne, sposób. tak? No. To jest zgubne. Tak. Powinniśmy to rozłożyć sobie, zbilansować na cały dzień, no i tyle, no nie? Wiele osób mówi, że nie ma czasu zjeść tam posiłku, który zajmie mu 5-10 minut. No nie wierzę, żeby wszyscy byli... No nie, no bzdura, że no nie ma bzdura, czasu, no prawda? jasne, bzdura. Więc ja myślę, że te punkty, jeżeli my wszyscy dochowamy, wszyscy będą jeździć lepiej, no i czuć się przede wszystkim lepiej, będą zdrowsi. Super. Dobrze, Marcin, bardzo Ci dziękuję. Jesteśmy po akcie pierwszym, przechodzimy płynnie do aktu drugiego, czyli do Łukasza. Łukasz, jakbyś, wiesz, 2 zdania, no popatrzcie, to jest takie niby banalne, nie? Łukasz tu cały czas... siedzi pół godziny. No właśnie. Ale on to taki ten Joker, nie? On cały czas się tam buja, śmieje, Zapałki układa. Tak, no nie bez powodu siedzę na piłce, bo to jest jedno z ćwiczeń, które mega bardzo dobrze wpływa na naszą koordynację, nasze mięśnie głębokie i tak jak u Marka widać, możesz nawet pokazać na swojej szafie, piłka jest. Mam nadzieję, że wykorzystywałem. Czasami robię, czasami, no bardzo często nie. I właśnie, i tu o co chodzi w treningu tym moim mentalnym, psychomotorycznym. Ja pracując z zawodowcami i tam z amatorami, zawsze słyszę jedną i tą Przerwę Ci, tutaj trzeba się pochwalić, bo jeszcze Marcin, Łukasz współpracuje z naszymi skoczkami, między innymi z Maćkiem Kotem. z Maćkiem Kotem, tak. Kiedyś z kierowcami rajdowymi, Filipem Iwetem, obecny też z Niką Maczykiem jeszcze, także, który prowadzi Skodę Fabię 5, jeden z naszych najbardziej... Czyli zaprosiliśmy, słuchajcie, moim zdaniem naprawdę tutaj fachowców do naszego garażu. Miło mi i wracając do tematu. Jednym takim najbardziej elementem, z którym się spotykam pracując z zawodnikami jest to, że oni mówią, że nie mają czasu na trening. Nikt nie ma czasu na trening, bo to jest odwieczny nasz problem, tak? A ja zadaję im takie jedno podstawowe pytanie, czy głowę zostawiają w lodówce, jak wychodzą z domu. No nie ma takiej opcji, zawsze mamy głowę ze sobą i trening mentalny możemy zrobić w każdym momencie, w każdej sytuacji, w której się znajdziemy i tak jak mówię, nie bez powodu siedzę na piłce, bo mając taką piłkę w domu możemy zobaczyć serial, możemy sobie układać na przykład nawet zapałki, które uczą nas cierpliwości, koncentracji, spokoju, wszystkich tych elementów, które nam są potrzebne i wykorzystywane podczas jazdy na motorze, bo też tak się bardzo często słyszy, koncentruj się albo rozluźnij się, ale co to znaczy? Tak. Co to znaczy słowo No właśnie, no. Ale chęć ułożenia 100 zapałek, jednej po drugiej, w idealną taką studzienkę, robi taką niesamowitą robotę i my odklejamy się od rzeczywistości, koncentrujemy się tylko na tej jednej rzeczy i właśnie o to chodzi, tak? Nasz mózg przyzwyczajamy do pracy, która się koncentruje tylko na zapałkach, to nam później pozwala w pełni skoncentrować się na motorze, tak? I na jeździe. Tak samo tutaj można sobie wydrukować taką grę, która się nazywa, tu jest 0149 albo Setka Game też jest na internecie i po prostu na czas, włączając sobie stoper, dodając jeszcze element takiej rywalizacji z kolegami, zaznaczamy od 01 do 49 i sobie szukamy 01, 02, 03 i te wszystkie elementy uczą nas koncentracji, spostrzegawczości, pamięci, bo po drodze zapamiętujemy 9, ale musimy najpierw zakreślić 8, więc szukamy 8, a 9 już mamy w pamięci gdzie jest. Szybko odnajdujemy i wszystkie elementy. No ale czekaj, czy ja dobrze rozumiem, te wszystkie ćwiczenia, to znaczy no to wszystko, co pokazujesz teraz, to również nam pomoże w jeździe na motocyklu, tak? Dokładnie tak. No bo ale nawet amatorsko. Tym bardziej amatorsko, bo my nie mamy w rzeczywistości fundamentów. Naszymi fundamentami jest właśnie pamięć, koncentracja, kreatywne myślenie, jak budować pewność siebie i to jest właśnie trening mentalny. Poprzez ćwiczenia, które my wykonujemy, jednym z najlepszych takich niesamowitych ćwiczeń, które rozwija wszystko, co jest potrzebne do funkcjonowania, jest żonglerka.
Żonglerka 3 piłkami to jest coś, co niesamowicie rozwija wszystkie elementy, nawet kreatywne myślenie. Bo większości ludzi się wydaje, że żeby kreatywnie myśleć, trzeba mądre książki przeczytać. A to jest nie tędy droga. Mądre książki są odpowiedzialne za mądre książki, a kreatywne myślenie to jest coś, co da się też wytrenować. I żonglerka, granie na instrumentach, skrzypce, fortepian, perkusja, to są te elementy, które... Czyli można powiedzieć, trzeba być takim jakby otwartym na świat i takie szerokie spektrum mieć swojego, nie wiem, swoich zainteresowań, tak? I szerokie spektrum i nie bać się robić czegoś, co z pozoru wygląda bez sensu. Bo dla mnie układanie zapałek, jak ja wchodziłem w temat psychomotoryki, treningu mentalnego, to było, no co mogą mi dać zapałki? Ale jak mam zawodników, którzy przy mnie nie umią ułożyć studzienki w 5 minut zapałek, tak, to jest abstrakcja, gdzie najlepszy zawodnik, z którym pracuję, robi to w 27 sekund. 40 zapałek w 27 sekund, tak? No i o czym to świadczy, że potrafi idealnie koncentrować się na tym danym elemencie, idealną ma precyzję, koncentrację i wszystkie te elementy, które są fundamentalne w codziennym funkcjonowaniu. I tu nawet ćwiczenie takie jak koledzy mają już kręcisz, nie? Przerwę ci. Jak tutaj zaczęliśmy to nagranie, nie umiałeś tego zrobić. To taki banał. Tak, ciężko było. I to ćwiczenie, jeśli ja dobrze pamiętam, powiedziałeś, no bo problem jest zawsze tutaj u nas. Przedramion, tak? Przedramion, nie? Tak. No wszyscy, którzy oglądają teraz kanał Jeżdżą na Enduro, wiedzą, że przedramiona nie, pospinane, kurcze. I to w jaki sposób nam pomaga? Tak, tu jest przy okazji i nasze dłonie się rozluźniają, ponieważ są bardzo sztywne z uwagi na to, że ciężkie prace niektórzy wykonują i mają bardzo mocno pospinane mięśnie w dłoniach, a precyzyjnie, żeby tymi kółkami kręcić, trzeba maksymalnie rozluźnić dłonie. Tak, i te ćwiczenie pomaga rozluźnić nasze dłonie, a przy okazji z medycyny chińskiej jeszcze dobrze wpływa na nasz organizm, czyli trzustkę wątrobę, ponieważ mamy wiele zakończeń nerwowych w dłoniach i w stopach, dlatego warto by było i masować sobie stopy i oczywiście jeszcze przy okazji masować sobie dłonie. Później na przykład też takim ćwiczeniem, jak ktoś mi mówi, że nie ma czasu, jest choćby i stanie na jednej nodze. Tak? Stanie na jednej nodze to jest ćwiczenie, które wzmacnia praktycznie większość mięśni. Wstawać wszyscy. No, ciele, tak? Madzia. I jak ja jednemu zawodnikowi poleciłem, który strzelał zawodowo, strzelectwo uprawiał, poleciłem mu, żeby jeden telefon w pracy odbierał stojąc na prawej nodze, a drugi telefon odbierał na lewej nodze, następnego dnia nie umiał się podnieść z łóżka. Dlaczego? Bo wszystkie mięśnie, brzuch, noga, czworogłowy mięsień, dwugłowy, łydka pracowały przez chyba 6 godzin, bo 6 godzin stał w pracy i odbierał telefony, tak, rozmawiał. Następnego dnia był po prostu nieżywy i to jest też trening taki, można powiedzieć, pomiędzy psychomotorycznym, a już później treningiem fizycznym, o którym też będziemy rozmawiali. Tak jest. Jeżeli stanie na jednej nodze jest proste, zacznijmy kręcić głową w prawo i w lewo. I już od razu zaczyna wiać troszeczkę, tak? Jeszcze kręcisz kulkami. Jeszcze i się ruszamy. A jak to nam jest za mało, to zamknijmy sobie oczy. I stójmy na nodze z zamkniętymi oczami. Błędnik dostaje świra i od razu zaczynamy świrować, a mięśnie stabilizacyjne cały czas pracują i to jest trening, który jest na motorze niezbędny, ponieważ nogi też pracują cały czas podczas jazdy, a tu możemy sobie wzmacniać praktycznie nic nie robiąc. Ja jak nie wiem, gotuję, sobie robię jajecznicę, stoję sobie na jednej nodze, macham, cyk, cyk. Nie, wiesz, to jest fajne, o czym my tutaj wszystkim rozmawiamy, przepraszam, że to nie jest tak, że idę do pracy, wracam z pracy, tak, teraz idę na trening, będę stał na jednej nodze. To jest fajne, tak, można to połączyć, nie? 2 piłeczki, tak? Kawałek ściany sobie tu znajdziemy. Śmiało. Jak ktoś mi powie, że nie ma czasu, odbicie 40 razy piłeczką prawą ręką o ścianę uczy koncentracji, refleksu, precyzji i wszystkich tych elementów, o których wcześniej wspomniałem, i to zajmuje może 10-15 sekund. Jest koncentracja, jest czas reakcji, jest precyzja, jest wszystko. Nie ma czasu na ten trening? Jak nie ma? Jak jest za łatwo, rzucamy sobie te piłeczki. Jak jest jeszcze za łatwo, rzucamy sobie te piłeczki po przekątnej. Bierzemy po prostu, tak jak wcześniej... Jak jeszcze za łatwo, to zamykamy oczy. Ale no czemu nie? Ale nie, Łukasz to robi. Łukasz to robi, no. Robimy nawet nie trzeba patrzeć na te piłki, tak? Każdy element, który powoduje, że my musimy troszeczkę wytężyć pracę naszego mózgu, ułatwia nam później funkcjonowanie, bo w tym, co ja robię, to specjalnie zawodnikom wymyślam takie cudawianki na kiju, żeby oni potem robiąc to, do czego się przygotowują na co dzień, czy jeżdżą na motorze, czy skaczą, żeby ten mózg wyprzedzał myślenie o 2-3 kroki do przodu. I wtedy dla niego wszystko to, co on robi na co dzień jest bardzo proste i czas. A większość kierowców mówi, że
sekunda jest dłuższa, że oni nagle tak jakby wszystko zwolniło, jadą... Znaczy przerwę ci, mówisz o kierowcach, czyli ludzi, rajdowych kierowcach, których trenujesz, tak? Trenuję. Dla nich, jak zaczynają trening właśnie psychomotoryczny, to potem sekunda jakby trwała 1,5 sekundy, bo mają więcej czasu, nie walczą tak z samochodem, bo wszystko wychodzi płynniej, precyzyjniej, bo mózg wyprzedza 2 razy praktycznie tą robotę, którą zrobił, bo tu robią takie cudawianki, które po prostu wykraczają poza normalne funkcjonowanie. Tak. Słuchajcie, nie jesteśmy w stanie, naprawdę nie jesteśmy w stanie w tym filmie zmieścić wszystko, natomiast naprawdę te osoby, które tutaj są, czyli i Łukasz, zaraz przejdziemy do Kamila, jak również Marcin, na swoim Instagramie polecam obserwować, ale wcale nie chodzi o to, żeby tam walić lajki, chociaż jak chcecie, to możecie, bo tam wszystkie te twoje ćwiczenia, ja cię oglądam, nie? Wszystkie te twoje ćwiczenia, czy w Instastory, czy wiesz, są. Od Marcina te porady a propos diety, suplementacji, wiesz, takie banalne też są. Nawet kobietom się przydają i one nie muszą absolutnie niczego trenować. Ostatnio chyba coś napisałeś, problem, wiesz, tych takich... naczyniek, tak. No, pękających naczyniek. Dlaczego są, nie? No, także wszystko to jest. Słuchajcie, kończymy akt drugi, bo to już jest 20 minut. Oczywiście zaraz wam daję wam dojść do głosu i zaraz przejdziemy płynnie do Kamila i Magdy. Co takiego, Kary? Ja tylko chciałem powiedzieć, że wysiłek motocyklowy, jazda na motocyklu to jest przyjemny wysiłek. I czasem ten wysiłek taki siłowy, czyli pójście na siłownię, to nie jest do końca, nie chce się. Ja chcę znaleźć odpowiedź, gdzie szukać tej motywacji, żeby na tą siłownię pójść. Żeby tam było przyjemnie, żeby to było takie, że idę na tą siłownię na przykład z przyjemnością, nie? Bo ja myślę, że cele to są takie jakieś cele ale nie, moim zdaniem jest inaczej. To trzeba po prostu podchodzić do tych wszystkich treningów tak jak do jazdy na enduro, tak? Tak, tylko ja znalazłem wątpliwość, bo ja to robię, tylko ja wiem, jak miałem opór z tym, żeby znaleźć sobie coś, żeby tam iść. Nie, bo to nie trzeba sobie powiedzieć, okej, od jutra chodzę na siłownię i tam przez 6 miesięcy będę chodził. To jest jak mycie zębów, po prostu trzeba to... Naturalne, ale z czasem myślę, że organizm też się upomni, wiesz? Bo na przykład ode mnie chce, tak? Co drugi dzień wysiłek. Nie idzie usiedzieć w domu, trzeba coś zrobić, nie? Tak, ale... A ja wiem, jaki ty masz cel, no. Ale są takie... o co chodzi? Bo są takie bumy straszne, czyli jest wielki pik, chodzimy, trwa to 2 miesiące, koniec. Jesteś tak zorany, zdziubany, masz dość po prostu. Bez sensu. Tak. No. Znaczy, tu chodzi o właśnie tak jak kolega wspomniał, wyznaczenie sobie celów. To jest też element treningu mentalnego, bo my czasami chcemy za dużo wziąć na siebie. I jest tak zwany przerost formy nad treścią. Tak, będę chodził codziennie po 2 godziny, a po tygodniu jesteśmy tak wypompowani, że głowa boli. Zacznijmy małymi krokami, tego tak? chcę przestrzec, żeby się nie zamordować. Nikt nie najadł się od razu dużą chochlą. Trzeba mały krok, 2 razy w tygodniu zrobić sobie jeden taki, drugi taki trening, udać się do specjalisty, o którym za chwilę będziemy rozmawiali. I tą metodą, a zazwyczaj, dobra, od poniedziałku zacznę, ale co to znaczy poniedziałek? Nie ma czegoś takiego jak od poniedziałku, od nowego roku. Trzeba albo dzisiaj, albo wcale, tak? Na takiej zasadzie. I tak to jest mały cel, który osiągniemy bardzo szybko, to nam da dużą satysfakcję, czyli wytworzy endorfiny, hormon szczęścia, który u każdego się wytwarza, a siłownia jest rewelacyjna, jeżeli jest dobrane ćwiczenia i my się nie zajedziemy na tej siłowni, nie padniemy na pysk, po prostu mówiąc kolokwialnie, no to my mamy dużo endorfin, które nam pozwolą następnego razu znowu pójść na tą siłownię, bo idziemy tam z przyjemnością. I tak jak ja to też zawsze tłumaczę zawodnikom, trening powinien być przyjemny, po drugie powinien być przyjemny, a po trzecie zrobiony z głową. I te 3 elementy, przyjemny, zrobione z głową, ja niestety zrobiłem ten, wiesz, nie od dziś, tylko zrobiłem to od 1 czy też od 2 stycznia, korzystając z usług, może nawet nie z usług, bo to z takiego doradztwa i wiesz, mobilizacji od Kamila i z tobą trenowanie bardzo mi się podoba. Dlaczego mi się podoba? Akt 3. Tak jest, akt 3. Dlaczego mi się podoba? Bo jest 1,5 godziny, czasami godzina 40 i ja wychodzę, Kary, jesteś, no potwierdź. Wychodzisz z bananem. Ale nie, no... Nie, bo jak dzwonisz, to masz... Zaraz po siłowni dzwonię do ciebie, tak nie? wydzieloną endorfinę. No właśnie. I dzwonię do Karego, mówię, Kary, jak było super, po prostu jestem zmachany, ale szczęśliwy, nie? Kamil, 2 zdania, wiesz, czy 1 zdanie, czym się zajmujesz na co dzień? Jestem trenerem personalnym, który skupia się na... Po AWF-ie?
w trakcie, który skupia się na poprawie mobilności. Ogólnie jest tam OWF-em, trochę będzie różna zmiana, bo zobaczymy, jak to dalej będzie wyglądało. Tak. Ogólnie kwestia wygląda następująco, że ważna jest poprawa mobilności. Dużo osób zaczyna treningi personalne bez znania, że tak powiem, swojego ciała. Czyli idzie na siłownię. Idzie na siłownię, nie wie co robić, zaczynają treningi, nawet nie są te treningi regularne lub ta regularność jest zbyt duża, intensywność tych treningów i bardzo szybko rezygnują lub tracą motywację. Tak, ja zacząłem z Tobą chodzić i tak jedno zdanie, wiesz, jak ten nasz trening wygląda, bo zweryfikowałeś, co mi jest. Tak, na samym początku z Markiem zaczęliśmy współpracę, zrobiłem tak zwany Functional Moving Screen, który skupił się na tym, żeby sprawdzić Marka mobilność, stabilność, koordynację ruchową i dobrać do niego jak najbardziej... I tam nie było zestaw. ciężaru, uwierzcie mi. Dokładnie. Skupiliśmy się w pierwszej kolejności na poprawie mobilności. U Marka, że tak powiem, ta mobilność w jakichś zakresach ruchu była ograniczona. Stary jestem. Nie, tak troszeczkę, że tak powiem. Jest to poprawić, ale w pierwszej kolejności będziemy skupiać się na poprawie tej mobilności, jak Markowi Tak. to na początku zasugerowałem. Dobra, już koniec o mnie, bo teraz wiesz, ważni są ci ludzie, którzy nas oglądają, Tak, nie? ważna sprawa jest taka, że na samym początku, jeżeli obojętnie, czy jedziemy na enduro, czy uprawiamy jakiś dokładnie inny sport, wybrać się do specjalisty, który nawet tą mobilność czy zakres ruchów określi. Co to znaczy mobilność, zakres ruchów? Ważna sprawa jest taka, żeby fajnie, dobrze jest wybrać się na przykład do fizjoterapeuty, który sprawdzi tą mobilność, ten zakres ruchu, czy nie ma jakichś dolegliwości bólowych, bo często wykonujemy jakąś dyscyplinę z odczuwaniem bólu. Pierwszym ważnym aspektem jest to, żeby pozbyć się tej dolegliwości bólowej, a później przejść już do tej praktycznej części treningu. Tak jak na samym początku rozmawialiśmy z Maczetą, który wspominał o tym, że bardzo mocno odczuwa ból przedramion. Pokażmy to ćwiczenie, bo to mają wszyscy, ale to Madzia nam pokaże. Weźmy ten sprzęt, bardzo Was proszę. Każdy z naszych rajderów, pamiętajcie, to były te kuleczki i to nam rozluźnia nasze przedramiona, tak? Dokładnie tak. Jak Macieta wspominała na samym początku, bardzo mocno odczuwa dyskomfort w odcinku przedramion w ciele przy jeździe motocyklem. Tak. Fajne ćwiczenie, które mocno jest w stanie rozluźnić tą tkankę mięśniową, która jest dość mocno spięta, utrzymując bardzo mocno tą napiętą pozycję, jest rozluźnianie poprzez automasaż, czyli wykorzystujemy sobie do tego piłeczkę. Ja mam piłeczkę typowo przeznaczoną do fizjoterapii, można sobie spokojnie kupić taką do tenisa, obojętnie taką kuleczkę mamy, która jest dość twarda i rozmasować sobie tą spiętą tkankę mięśniową poprzez automasaż. Delikatny nacisk, rozluźniając tą tkankę mięśniową. Bardzo ważna sprawa w tym wszystkim jest to, żeby uniknąć tkanki, kości, stawu kostnego, który podrażniony może doprowadzić do takiego stanu zapalnego. Skupiamy się na rozmasowaniu wyłącznie tkanki mięśniowej i powięziowej, która znajduje się w różnych kierunkach, można sobie spokojnie masować. Tam, gdzie odczuwamy większy dyskomfort, czyli większy ból, powinniśmy tego czasu troszeczkę więcej spędzić, z tego powodu, że ta tkanka mięśniowa w tym miejscu jest mocno spięta. Tam potrzebny jest, że tak powiem, troszeczkę większy nacisk i spędzenie odrobiny więcej czasu, żeby tą tkankę mięśniową... Dobrze. Kamil, to jest tak, jedziemy na motocykl, pyk, 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 szybko, faja, truja, pełny gaz, nie? No trzeba by zacząć zrobić jakąś rozgrzewkę, porozciągać się. Mógłbyś tych kilka ćwiczeń prostych nam pokazać? Tak. Też bardzo ważną sprawą przy jeździe na motorze są mięśnie głębokie brzucha. Tutaj stabilizacja też bardzo dużą rolę odgrywa. Czy nie kaloryfer na zewnątrz? Dokładnie, nie tylko ta, że tak powiem, zbudowana mocna pozycja naszego korpusu, którą trzeba utrzymać w różnych pozycjach na enduro. Magda, będę chciał, żebyś zademonstrowała klęk podparty. Czekaj, Madzia. No znaczy, rób swoje, tylko ja przejdę z kamerą, żeby to, wiesz, W widzieć. tym ćwiczeniu nie będziemy się skupiać w głównej mierze na, że tak powiem, mięśniach prostych brzucha czy skocznych, tylko na mięśniach głębokich. Tak. Będę chciał, Magda, żebyś uniosła delikatnie kolana nad ziemią i prawą ręką w lewy bark przytrzymała sobie kilka sekund i przechodziła na drugą stronę. A robiłem to ostatnio, nie tak Bardzo łatwe. mocno angażuje w tej pozycji Magda mięśnie głębokie brzucha do pracy, które odpowiadają za stabilizację. Same wykonywanie brzuszków nie jest tak efektywne dla utrzymania tej pozycji. Wiadomo, wzmacniamy sobie tkankę mięśniową, ale nie skupiamy się w głównej mierze na mięśniach posturalnych, które odpowiadają za tą stabilizację tej pozycji. Więc takie ćwiczenie jest bardzo fajne, jeżeli chcemy, że tak powiem, wzmocnić te mięśnie głębokie. Co jeszcze? Można tak samo wprowadzić w czasie treningu sobie rozgrzewkę na zasadzie planku bokiem, czyli tak zwanej deski bokiem. Magda, jakbyś mogła zademonstrować. Znaczy, wiesz co mi się już podoba w tych ćwiczeniach, że to można w domu robić, to nie trzeba iść specjalnie na siłownię, nie? Nie, dokładnie, to spoko. Jak najbardziej tam ćwiczcie, ale nie mówcie, bo się zakłócamy. Skończyły nam się baterie i teraz, słuchajcie, mieliśmy taką techniczną przerwę.
Kamil, i co jeszcze? Odcinek lędźwiowy. Tak, dokładnie odcinek lędźwiowy. Wykonując pozycję długo, w pozycji, że tak powiem, siedzącej, pochylającej się, często obciążamy odcinek lędźwiowy. Pokażę ćwiczenie, które bardzo fajnie rozluźnia ten odcinek lędźwiowy kręgosłupa. Kręgosłup odparty. Wdychamy powietrze nosem. Koci grzbiet. Aha. Wydech. Wracamy do pozycji. Ćwiczenie bardzo mocno rozluźnia ten odcinek spięty lędźwiowy, który można spokojnie sobie wykorzystać, czy to przed jazdą, czy już po tej jeździe, jeżeli odczuwamy jakiś większy dyskomfort, spokojnie sobie możemy wprowadzić do rozgrzewki, którą będziemy wykonywali przed czy po To jeździe. jest proste ćwiczenie, to nie jest nic skomplikowanego, nie? No nie zajmuje dużo. No. Co jeszcze Kamil? Często też jest spięty, że tak powiem, ten odcinek piersiowy i szyjny u osób jeżdżących. Ta No pozycja czyli tak, bo pozycja jest, wiesz, pozycja cały jest czas taka, jest nie? mocno spięta. Fajnym ćwiczeniem, którym mocno rozciągającym. A, to jest fajne. I spokojnie sobie przechodzimy, trzymając odcinek. Pamiętając o wdechu i wydechu. Cały czas wdychamy. To akurat Mocne robię tak, że tu się tak rozciągnięcie. mądrze. Bardzo mocno mięsień zębaty rozciągamy. I powoli Wracamy. wracamy, rozciągając. Cały ten odcinek piersiowy kręgosłupa jest mocno, że tak powiem, wraca do swojej naturalnej płaszczyzny. Dobrze, tak jak wspomniałem poprzednio, tak jak mówiłem, na Instagramie tych 3 trenero można oglądać i te wszystkie ich wskazówki odnośnie żywienia, skupienia, treningu mentalnego, no wszystko u chłopaków znajdziecie. Czy każdy z was chciałby jeszcze coś dodać, o czym, no wiecie, czymś ważnym, o czym zapomnieliśmy? Już. Maczeta tutaj, i słusznie, nie? Powiedział, no słuchajcie, nierzadko tam gdzieś jedziemy tego, po zawodach, bomba albo 4 piwa od razu. Tak. Mamy zawodników, którzy na mecie od razu widzą 4 piwka. Jakie to ma skutki dla nas, dla naszego organizmu? A skutki ma dopiero tak naprawdę po zakończeniu, prawda? Po zakończeniu zawodów, kiedy dostarczymy zbyt dużą ilość tego cukru do organizmu, no i wiadomo, czustka zaczyna pracować, jesteśmy później osłabieni, a wypłukujemy wszystkie z organizmu minerały, zamiast ich dostarczyć, prawda, z pozytywnego jedzenia. Jeszcze taka wskazówka ode mnie, bardzo ważna, Śmiało. w sumie, której nie powiedziałem, odnośnie pompowanych przedramion u riderów, prawda? Tak. Wiele osób to ma, że już tam po paru 10 minutach jazdy te przedramiona są po prostu spompowane. No dlaczego tak się dzieje? Po pierwsze, tak jak wspomniałem przedtem, niedobór wody, czyli za mało pijemy, ale to nie tylko w dzień zawodów, ale już wcześniej, na przykład 3 dni przed zawodami, za mało soimy oraz używamy... Za mało solimy. Za mało Więcej solimy. soli. Więcej soli po prostu trzeba używać. Bo sól ma też ma minerały. Dokładnie. Znaczy, jeżeli jest jej niedobór, prawda, no to wtedy zatrzymuje wodę w organizmie, tak? Przedramiona pompują wskutek obrony przed tam niechcianą na przykład jakimś stanem zapalnym. Ale jeżeli chodzi również o żywienie, powinniśmy używać żywienia mocno takiego antyzapalnego. Jeżeli dostarczymy do organizmu żywienie prozapalne, czyli przede wszystkim produkty przetworzone, no to jeżeli na przykład jeździmy cały tydzień i w sobotę mamy zawody, a zawody to stan zapalny i dostarczamy żywienie zapalne, no to nie ma się co dziwić, że przedramiona nas bolą, prawda? Więc pamiętajmy tutaj przede wszystkim o takim żywieniu, które będzie się opierało na kwasach omega-3, które będzie miało odpowiednią ilość magnezu i potasu. I woda, pamiętajcie, pijcie wodę. Pijcie wodę. Ale jeszcze to jedzenie nie przed samymi zawodami, tylko dużo wcześniej. Dużo wcześniej. Tydzień wcześniej trzeba Cały zacząć. proces, tak? Nie jest to... No jak motocykl z olejem, no. Cały czas na dobrym oleju trzeba jeździć, no. Łukasz, Dokładnie, podsumowując, żeby każdy zapamiętał, że nie ma czegoś takiego jak brak czasu na trening mentalny. Głowę mamy ze sobą wszędzie i zawsze możemy wykonać ćwiczenie, nawet choćby ćwiczenie z 2 palcami, zrób to, Adi. które pokazujemy kciuki, mały palec i równocześnie, Czekaj, najpierw zobaczymy, jak to Łukasz robi. równocześnie zmieniamy. I popatrz, co wychodzi. Powinno poprawnie wyglądać. To jest też ćwiczenie koordynacyjne, które już wpływa Tego bardzo... to ja w życiu. Ale to nie te, Kary. Te. Kciuki, mały palec. A ja mam to. Kciuki małe, Ja bym tylko tak. Dokładnie. Zawsze mamy czas na trening, a to co jest taka
Taką dewizę, którą się posługuje na co dzień, to jest, żeby myśleć pozytywnie, działać odważnie każdego dnia. Tak jest, myślcie pozytywnie, działajcie odważnie. Kamil, czy... Tak, ja też bym chciał się na koniec dodać. Bardzo ważna jest ta rozgrzewka, żeby o niej nie zapominać, żeby poprawiać swój zakres ruchów. Jeżeli odczuwamy jakiś dyskomfort, w pierwszej mierze skupić się na tym, żeby tego bólu się pozbyć, a w późniejszym etapie dokładać trening siłowy. Też nie chciałbym, żeby siłownia była ograniczana wyłącznie do jakiegoś wyciskania dużych ciężarów. Nie tędy droga. Nie tędy droga. Mentalność, jeżeli chodzi o treningi, w ostatnich latach się mocno zmieniła. Trenerzy starają się pomóc podopiecznemu pozbyć się jakichś dolegliwości bólowych, a później budować fundament, czyli odpowiednią tą mobilność i Tak jest. Teraz jedziemy, Kamil, na trening do Ciebie. Słuchajcie, ja wam bardzo dziękuję. Madzia, idź tam też na pierwszy plan. Adi, bądźcie tutaj razem. No, wykonujemy ćwiczenia, słuchajcie, bardzo wam dziękuję, naprawdę bardzo wam dziękuję, bo nie każdy ma czas. Zgrać tyle osób to nie jest proste. Kciuki do góry, uśmiechy na twarzy, trzymajcie się. Hej!